Cześć, 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 witam Cię serdecznie w nowym odcinku z mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata, a dzisiaj nadajemy pierwszy raz z Ekwadoru, a z miejscowości, którą tutaj widzicie w nazwie Vilcabamba, która słynie z tego, że ludzie tu żyją bardzo, bardzo długo. I w tym odcinku sprawdzimy, co za tym stoi, może uda nam się z kimś porozmawiać i sprawdzimy na własnej skórze, czy rzeczywiście mamy tu jakieś poczucie długowieczności. Zapraszam. No to co? Kręcimy przygodę. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku misji 100 dni dookoła świata. Tym razem witam Was bardzo serdecznie razem z Dawidem, moim ziomkiem z Włoch, z którym podróżujemy przez następne 2 dni z miasteczka o nazwie fantastycznej, czyli Vilcabamba. Miasteczko to słynie z długowieczności. Już w latach 70. podawali, że tutaj można znaleźć osoby, które żyją 120 lat, 130, a niektóre osoby nawet podawały, że 135. No, wiele się kontrowersji wokół tego urodziło. Dużo ludzi nie wierzyło. Przyjechali badacze z różnych stron świata, sprawdzali te osoby. Rzeczywiście niektórzy żyli, no, mieli mniej więcej taki wiek pod 120, ale po 135 to było dosyć mocno naciągane i nie było zweryfikowane, bo te osoby po prostu się raz logowały, jakby to powiedzieć, do systemu ludności jako ojciec, później jako dziadek i tak dalej. Więc idziemy sprawdzić z Dawidem tutaj pewną miejscówkę, którą dostaliśmy jako cynk w lokalnym warzywniaku, że tam może się znajdować, mieszka tam pewien dziadziuś, który może nam udzielić wywiadu. No i chętnie bym się go zapytał, co jest tą receptą, że tutaj tak długo ludzie żyją, bo jest to naprawdę miejsce unikalne w skali światowej. Podobne miejsce jest tylko moim zdaniem na japońskiej wyspie Okinawa, gdzie statystycznie najwięcej stulatków mieszka na mieszkańca. O, tak to powiem, nie wiem, czy to dobrze poskładałem. Jestem dosyć zmęczony po blisko 12-godzinnej autobusem, która miała trwać 8 godzin, ale tak, żeśmy się trochę w 5:60 wyspali. No i ciśniemy tu z Dawidem w poszukiwaniu tego. What is his name? Ortega? Humberto Ortega. No, idziemy i ciśniemy, żeby znaleźć pana o imieniu i nazwisku Humberto Ortega. Humberto Ortega. Vamos a buscar Humberto Ortega. Jak już na wstępie zauważyłem, to miasteczko przyciąga dosyć dużą liczbę turystów z zagranicy. Większość ludzi jest z Europy. Tutaj też tam, gdzie stacjonujemy, w tym hostelu, fantastyczne miejsce. Tak przy okazji nadmienię, to prowadzi 2 braci z Niemiec, którzy w 1998 roku przemierzali Amerykę Południową i po prostu przyjechali tutaj i pomyśleli, to jest to miejsce, gdzie chcemy osiąść, czyli 27 lat temu tutaj osiedli, prowadzą tam to miejsce, dają pracę chyba 22 osobom na miejscu, a ogólnie związanych jest chyba ponad 100 osób, jeśli chodzi o wszystkich tam usługodawców, dostawców i tak dalej. No, ja jeżdżę po górach, jestem takim człowiekiem gór, ale powiem Wam szczerze, takie kształty jak tutaj są, naprawdę są unikalne. Bardzo mnie urzekł ten teren. No i gdzie jest ta ulica? Tutaj panowie prowadzą jakieś roboty, może się zapytamy. Miejsce jest dosyć popularne, więc jak widzimy, deweloperka trochę przyspiesza. Na tym placu też widziałem dosyć sporo właśnie osób albo z Europy, albo z Ameryki. Flagi niemieckie, flagi brytyjskie. Więc tutaj też ludzie chcą się osiedlić. Ja spotkałem jeszcze takie małżeństwo tam w tym hotelu, rozmawialiśmy przy śniadaniu. Oni pochodzą właśnie z Anglii i powiedzieli, że mają dość Europy i chcą tutaj przyjechać. No i idziemy tu, doszliśmy. Hacienda. Vamos. Where? Vamos. Here? Yeah. Chyba znaleźliśmy dom tego pana Humberto Ortegi, ale w ogóle jeszcze co chciałem powiedzieć, jakie mamy chyba trochę szczęście w tym wszystkim. Dzisiaj tam na tym ryneczku, czy w tym parku, jak to zwał, podobno za 2 godziny odbywa się
impreza specjalnie właśnie z okazji uczczenia tych starszych ludzi i prawdopodobnie trzymajcie kciuki i palce skrzyżowane, że nam się uda spotkać i możliwe, że zagadać do jakichś z tych osób długo żyjących. No bo dzisiaj mają imprezę tam na rynku, rozstawiali tam właśnie scenę, tak się zastanawialiśmy z Dawidem, co to w ogóle jest, ale nie skojarzyliśmy, że to mogłoby być właśnie impreza dla tych długo żyjących tutejszych mieszkańców. Dobra, ten nam wskazał gdzieś tutaj, ten pan mieszka. Chodzimy, krążymy. Mañana la fiesta. Sí, si la fiesta ya se vende arriba, Sí. porque todos van en un cajón así, entonces se los revuelve bien revueltos toditos los boletos, entonces saca el 10º boleto, es el que gana. Ok, bueno. Sí. Eh, De cualquier el número. 2 de noviembre. Lo que le vienen a celebrar más pronto. ¿Cuándo lo van a celebrar? Hoy. Hoy tiene la celebración. Bueno, ¿se puede preguntar algo a caballero? Papi, esté pendiente. Escuche, papá. Sí, sí. Bueno, caballero, ¿cuál es tu nombre? Humberto Ortega. Humberto Sánchez. Sánchez. ¿Cuántos años tienes? Voy a ajustar 100 años. 100 años. Hoy, el día de fiesta. Sí, por hoy va a ser la fiesta del Señor de la Buena Esperanza. Ah, bueno. ¿Te gusta comer en la vida? Comer. De cualquier cosa, porque sí, cualquier cosa. A veces una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, sí. Aquí, por ejemplo, lo que más se come es, por ejemplo, el mote, el zarandaja. Ese es para tomar café. Para la comida, vuelta es el frejo, la carne. Y así, como digo, va cambiando. ¿Cuántos hijos tienes? 7. 7. 7 hijos. ¿Te gusta tomar algo como alcohol, cerveza Si es que le en tu gusta, vida? Bueno, anteriormente sí, pero ahorita ya no. Ahorita ya no tomo. ¿A qué hora tú te vas a dormir? No es una hora señalada, a veces hasta las 8, 9, a veces a las 10, a veces a las 11 también. Sí, no es una hora fija. ¿Tú te sientes feliz en tu vida? Sí, hasta aquí bonito me siento. ¿Te gusta vivir Vilcabamba? La vida tranquila. Sí. ¿Has nacido aquí en Vilcabamba? Nacido aquí, criado aquí. Creado aquí. Bueno. ¿Cree que es importante vivir en esto luego para vivir 100 años? Sí, como digo, eso es de, por ejemplo, todos no son lo mismo. Unos, por ejemplo, fallecen, unos de 10, otros de 30, otros de 50, otros de, así como digo, no es una cosa fija de lo que fallecen. ¿Tú crees que tiene como una magia esto luego? Es una que dijo, mira, no le digo bonito. ¿En qué has trabajado en tu vida? Yo lo que he trabajado es en algunas cosas. Por ejemplo, he trabajado en moliendas, acarreando caña, acarreando arena, arando. También me he ido al oriente llevando cargas. ¿Para cuántos años has trabajado? Yo desde que tuve uso de razón yo trabajé. Por ejemplo, así cosas pequeñas de 12 años, por motivo de que no puedo andar. Y de que se pudiera andar, pues trabajara. Es verdad que aquí viven personas más de 120. Sí, como digo, es aquí. Por ejemplo, tocante el clima, tocante las comidas, como era anteriormente, todo era de la tierra a hacer. Y ahorita pues es todo funigado.
Entonces tú has comido siempre alimentos de la tierra. Sí. Es alimentos, como digo. Todo era fumigado. Por ejemplo, tocante los nidos, había otra clase de gallinas. Por ejemplo, los chanchos, cuando se los chapaba con paja. Entonces, cueritos salían ricos, hasta la carne también salía buena. Ahorita solo con puro gas, todo se penetra ahí. ¿Tú piensas que es importante esto para vivir muchos años? Y el clima anteriormente mismo era bueno. Ahorita pues ya no es por nada y bastante particular, pues, entonces ya todos, por ejemplo, no son de la misma, unos enfermos, todo eso, de una cosa, de otra, entonces ya, a veces ya hay este contagio. Bueno, Anteriormente eso no había nada. ¿has fumado cigarrillo en tu vida? No. Sí. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Eso había anteriormente, por ejemplo, lo que se decía los chamicos, pero era el tabaco era purito. Puro tabaco. Él te ringracia porque es muy feliz del tiempo, de la pregunta que tú... Gracias, muy gracias. Gracias, señor. Ya, que pase bien. Ya, que le vaya bien. ¿Cuántos años dice que tiene su Paco? No i się stało. Zrobiliśmy wywiad ze stulatkiem, z panem Umberto Ortega i Davide był tym gościem, który w ogóle go znalazł, odszukał i mało tego jeszcze zrobił wywiad. Chłopak się trochę pospinał. To jak ktoś nie słyszał w poprzednim odcinku, on się nazywa Davide, jest 24-letnim Włochem, który przemierza po prostu Amerykę Południową od Kolumbii aż gdzieś do Argentyny będzie jechał chłopina. Przez pół roku ma skończyć w Brazylii na karnawale, a w ogóle zaczyna robotę jako strażak od czerwca, więc ciekawa dosyć postać i jak ktoś się mnie pyta, jak to jest, że ja po prostu solo podróżuję, nigdy nie jestem solo i jestem przeszczęśliwy, że udało nam się... Come on, Davide, come on. I jestem przeszczęśliwy, że udało nam się nie tylko porozmawiać, ale spędzić czas około 20 minut z panem Ortegą. No, tam jego córka była zaraz obok niego, zresztą pewnie w tym wywiadzie widzieliście. Dbała o to, żeby się go też nie przemęczyć. I dzisiaj tutaj na rynku, słuchajcie, jest impreza w ogóle dla starszych osób za godzinę. No ja nie wierzę po prostu, co tu się dzieje, a jeszcze godzinę temu zacząłem pod nosem coś marudzić, że kurczę, to się nie uda, a jednak się udało. No i jest fantastyczny materiał, mam nadzieję, że Ci się podoba, więc proszę zostaw lajka, komentarz albo jakiś inny sposób mnie wesprzyj. Nadawaliśmy razem z Dawidem z Vilcabamba, czyli z miasteczka, które słynie z długowieczności. Kilkadziesiąt lat temu było tu sporo ludzi powyżej 100 lat. No niestety poumierali. Teraz jest ich coraz mniej i bardzo trudno w ogóle kogokolwiek znaleźć, a nam się udało. Davide jest trochę wczorajszy, bo powiem tak w skrócie, próbował jakiegoś kaktusa ugryźć, no i tak mu to przysłużyło, że widzicie, co się z chłopem podziało, spał 10 godzin, a teraz mówi, że jest po prostu totalnie zmiażdżony, ale to, czego szukał, znalazł. Ta maszyneria podobno odpali się dzisiaj wieczorem, no, jak nie zasnę, to przyjdziemy sprawdzić, nie? Te samochody, co widzicie, te pick-upy, to jest taka tutejsza inicjatywa lokalna, w której po prostu chyba tutejsza gmina zafundowała te samochody i jeżeli jakaś osoba, która tu mieszka, potrzebuje dostawy lub transportu, może za bardzo małą kwotę się przemieszczać. My przejechaliśmy około
a chyba ze 4 km za $1 takim samochodem. No i jak tutaj przyjechaliśmy, ten market trwał i właśnie te samochody przywiozły dużo pań, które no, przyjechały ze swoimi towarami do sprzedaży, różne tam owoce, warzywa, zielenina, rzeczy takie, no, co ciężko mi wymienić do jedzenia. Dzisiaj, jak to w sobotę w wielu krajach jest największy ruch, jeśli chodzi o zakupy. W niedzielę poza lokalami gastronomicznymi, no i tymi turystycznymi typu magnesy, no to tutaj wszystko w Ekwadorze jest zamknięte. Muy bien. Y que vive el Señor de la Buena Esperanza. Muy bien, espectacular. Disfrutamos por la colaboración para que se sigan realizando estas festividades en honor al Señor de la Buena Esperanza. W życiu nie widziałem fajerwerków, gdzie ludzie stoją 5 metrów od odpalanych lądów. Tutaj nie ma żadnego BHP, nie ma nic po prostu. Ale jest dobra zabawa. Popatrzcie, jak blisko ludzie stoją z dziećmi. Buen amigo, Almícar Guamán de la parroquia Maracato. Espectacular. De luces también, gracias a los priostes